Dzisiaj spróbuję zrobić coś, co jeszcze nikomu się nie udało. Zamysł jest bardzo prosty. Ekipa zbudowała tor przeszkód na pociągu. Kilka wagonów, a na nich skateparkowe przeszkody. Ale to nie wszystko. Spróbuję na nich zrobić triki, gdy pociąg będzie jechał. Wtedy pociąg będzie działał niczym bieżnia przesuwająca się pode mną. I jeżeli Dawidowi będzie się udawało utrzymać tę samą prędkość, którą ma pociąg, to nieruchomy obserwator gdzieś tam na zewnątrz będzie miał wrażenie, że on tak naprawdę stoi w miejscu. Nie wiedziałem, czy tor będzie wyglądał tak dobrze w realu jak na projekcie, dlatego zanim był gotowy, musiałem pojechać go sprawdzić. Jedziemy po raz pierwszy do Prudnika, gdzie składany jest tor na pociągu. Pierwszy raz zobaczę, jak to wygląda. Do tej pory widziałem tylko projekt, także Prudnik, let's go. Wygląda pięknie. Zobaczmy to z bliska. Na torze jest kilka przeszkód. Zaczynamy od step downa, przechodzimy do 2 hop. Później mamy step upa, wskakujemy na kontener, na którym mamy mały spine. Boner lock w dół, kolejna hopa oraz kolejny step up. No i wisienka na torcie, czyli schody. Wszystko zbudowane z takich kantówek drewnianych, na to sklejka. Ładną robotę tutaj chłopaki odwalili. No i nadszedł dzień filmowy. Zaczęliśmy go od treningu na stojącym pociągu, a żeby było mi raźniej, dołączył do mnie Szymon. Najpierw musiałem sprawdzić, czy sam tor w ogóle działa. Jadę, Bartek, trzymaj się tam. Ostatnio miałem wrażenie, że małe są te hopy, ale w sumie dzisiaj, jak już pojeździłem więcej, to fajny jest airtime, więc będzie czas na zrobienie jakiegoś fajnego triczka w powietrzu. A propos fajnego triczka, kiedy zobaczyłem projekt toru, wiedziałem, że nie tylko będę chciał go przejechać, ale również wrzucić trik, którego nikt wcześniej nie robił na rowerze MTB, czyli backflip ze schodów. Robiłem backflipa w lądowanie, ale nigdy nie próbowałem zrobić go na płaskie. Nie no, wpakujesz to, tyle potrenowałeś na dropie u nas, że... Łapy spompowałem, że to... Szymon ma rację. Dużo potrenowałem na backyardzie. Ustawiłem drop na tej samej wysokości, jaką mają schody. Najpierw spróbowałem zrobić backflipa na poduszkę, a później spuściłem powietrze z Reziboxa i kilka razy zrobiłem ten trik na nieco twardsze lądowanie. Teraz jednak przyszedł czas, żeby zrobić backflipa na twardo. Go. Idealnie w ostatnich schodach wylądowałem. Po tym triku zacząłem się już mega pewnie czuć na tych przeszkodach. W końcu do wagonów przypięto lokomotywę. Ale dupło! I pociąg przejechał na lokację filmową. Gdy pociąg dotarł na miejsce, mogliśmy zacząć treningi na jadącym pociągu. Właśnie odbyła się pierwsza próba jazdy po poruszającym się pociągu. Dawid zrobił triki, wyglądało to niesamowicie. Musimy tylko to powtórzyć jeszcze kilka razy, żeby efekt, który chcemy uzyskać, był najlepszy. I musimy jeszcze zgrać dobrze drona, pociąg, wszystko, więc kilka jeszcze więcej prób i mamy to. Jak? Pytałem mnie, jak to jest, jak ty stoisz w miejscu, a jedzie ten pociąg, czy jest jakaś różnica, jak skaczesz? No. Jak z tym powietrzem jest? No dobrze, że wieje w pysk w sumie. Więc będzie ten opór powietrza trochę teoretyczny. Okej. O co chodzi z oporem powietrza? Jadąc po stojącym pociągu, odczuwam opór powietrza wynikający z mojej prędkości poruszania się. Ale jeżeli pociąg się porusza w przeciwnym kierunku,
Wydaje się, jakbym stał w miejscu, dlatego nie odczuwam oporu powietrza. Jak to możliwe? No to jest taki idealny przykład szkolnego dodawania wektorów. Mamy pociąg jadący z prędkością 23 km i Dawida Goćka, który po tym pociągu jedzie z tą samą prędkością, ale w przeciwnym kierunku, przez to kamera, która jest stacjonarna, ma wrażenie, że Dawid się nie porusza. To znaczy on się trochę porusza w prawo i w lewo w tym kadrze, bo przyspiesza i zwalnia, pokonując przeszkody, ale to ciągle jest imponujące. Musieliśmy idealnie wyczuć moment startu, ale również dobrać odpowiednią prędkość pociągu. Wystarczyło, że jechał on nieco za wolno i uciekałem z kadru. To było naprawdę dużym wyzwaniem, a czas uciekał. Teraz wystartował idealnie, bo jak się rozpędzi, jak już szedł w punkt, w pierwszą hopę, to był idealnie, ale że pociąg jechał wolniej, to zaczął nam odjeżdżać. 23 próbujemy teraz? Tak, 23. Spróbuję tutaj też. Dawid wykonał 3 próby. Ta trzecia próba wyglądała bardzo dobrze na początku, ale na drugiej hopie sklinował. Zabrakło mu prędkości trochę. Również pociąg był minimalnie za wolny, ponieważ Dawid wylatywał nam z ujęcia. No i kończy nam się słońce zachodzi, więc jedziemy teraz na nocleg i musimy tutaj wrócić jutro rano i próbować dalej. Ostatni przejazd to będzie. Dzień dobiegał końca. Mieliśmy czas na tak naprawdę ostatnie ujęcie, zanim zrobi się ciemno. Wiedziałem, że to jest ten moment. O, już? A już jedzie. Nie ma czasu, słońce zaszło, już jedzie. Hop. Nie wierzę! Nie powtarzam tego.